Witam fanów Blendera. Dzisiaj wymodeluję dla Was nieskomplikowaną postać humanoidalną, do której przypiszę teksturę. Zapraszam na film po krótkim intro. Modelowanie rozpocznę od tego, że w pierwszej kolejności sprawdzę, czy mam aktywną wtyczkę lub tools. Tak, ta wtyczka jest aktywna. Teraz będę mógł przejść do widoku od przodu, wybrać klawisz Tab i przenieść się do trybu edycji. Do obiektu dodam podziały i utworzę kulę. Klocek zamienił się w kulkę. Teraz pracował będę w trybie przezroczystości i zaznaczony obiekt zduplikuję. Shift D. G, Z i duplikat przeniosę wyżej. Teraz zaznaczę jeden z wierzchołków. Ctrl plus i wstawiam nową twarz i użyję wtyczki lub tools cyrkiel. Jeszcze raz wtyczka spłaszcza. Teraz zaznaczę ten wybrany segment w całości. Do zaznaczonego segmentu dodam symetryzację względem osi Z. A więc mesh, symetryzacja Z plus do Z minus. O! I mam teraz taki detal. Teraz mogę przejść do zaznaczania poligonów. G, R. I zaznaczę dół. G, R. To leciutko przeskaluję, ponieważ tutaj w tym miejscu modelował będę kończynę, górną rękę. A więc ekstruduję. R, rotuję. G, ekstruduję. Rotuję. Tu wyekstruduję. Tak. Przeskaluję troszeczkę. I te poligony zaznaczone przeskaluję względem osi Z. Tutaj dodam edge loopa, skala X.
Zaznaczę te poligony, Ctrl plus i skala Y. Dodam edge loopa, zaznaczę oba poligony R, wyekstruduję, powiedzmy kciuka, bo to będzie dłoń. Teraz przejdę do zaznaczania pętli, tych dwóch, skala. GZ. I tu jeszcze dodam pętlę. Teraz zaznaczę ten obszar R. Zrotuję G. I powiedzmy mam rękę wymodelowaną. Teraz noga. Ctrl R. No i co? Ten poligon i ten. Modeluję but. E. Skala X. I ekstruduję. Skala X. Obniżam. Ekstruduję jeszcze. Teraz zaznaczę całą pętlę. Skala. Teraz wymodeluję pośladek, bo warto by było sobie tutaj coś wyciągnąć. GY. Utworzę obiekt symetryczny. I tu wybieram symetryzację względem osi x plus do x minus. Tak to wszystko wygląda. Skala. Tak sobie to wszystko spasuje. Teraz chciałbym dwa segmenty połączyć ze sobą. Zaznaczę ten wierzchołek i ten. Ctrl plus i nowa twarz. Wtyczka lub tools, cyrkiel. Skala Z. I użyję narzędzia Bridge. Tak. Od razu usunę te dwa wierzchołki. Będę miał tutaj w środek otwarty. Zaznaczę cały obiekt. GY. Poprawię oś. I teraz czas na głowę.
I udało mi się wymodelować taką oto prostą postać. Teraz jeszcze popracuję nad pasem, a więc zaznaczę sobie ten segment, tą pętlę w całości. OK. Teraz dodam modyfikator subdywizji. I zastosuję sobie tutaj dwie jednostki podziałowe. W kolejnym kroku dodam modyfikator wygładzający normalne i uaktywnię opcję autowygładzanie normalnych. Teraz już mam gładki obiekt. Powrócę do trybu edycji i w trybie edycji będę pracował nad pętlami krawędzi. Będę zaznaczał pętlę i do pętli krawędzi przypisywał wagi i przez to podkreślał kształt postaci. To przeskaluję. Skala. Może za początek wagę. Skala. I trochę popracuję jeszcze nad butem. Dobrze. Teraz znowu zaznaczam cały obiekt, symetryzacja względem osi dodatniej X. OK. Postać jest ukończona. Tak wygląda. Teraz warto by do postaci dodać materiał i teksturę. I dlatego też przeniosę się do zakładki Edycja UV. Jak widzicie, na obiekcie zaznaczone są krawędzie. Można powiedzieć takie ostre krawędzie. I teraz te ostre krawędzie wykorzystam do tego, żeby na modelu utworzyć szwy w celu zmapowania siatki 3D na płaszczyźnie 2D. A zatem zaznaczam jedną z krawędzi, wchodzę w selekcję, wybieram ostra krawędź, zaznaczone są wszystkie, Unwrap, ale stosuję opcję Mark Seam. Tworzę szwy. Kolor krawędzi uległ zmianie, a to oznacza, że do obiektu został dodany szef.
Teraz mogę zaznaczyć cały obiekt i zmapować go, a więc unwrap. I teraz widzimy, że określone grupy, wyspy zostały od siebie nawzajem odseparowane. Włączę sobie opcję podgląd na żywo. Teraz zaznaczę tą pętlę. Mój obiekt wyłącznie składa się z poligonów o podstawie czworokąta, a więc mogę tą zaletę wykorzystać i zaznaczyć całą pętlę. Marksim. Zaznaczam wszystko i teraz widzicie, wszystko zostało właściwie rozpakowane. Teraz chciałbym, żebyście się przyjrzeli, jak wygląda ta tekstura zmapowana na płaszczyźnie. Przejdę do zakładki View, nakładka i tutaj uaktywnię opcję rozciąganie tekstury. I gdy dominuje na teksturze kolor niebieski, tekstura nie posiada żadnych zniekształceń. Ten kolor wpadający w kolor, powiedzmy, zielony, już pewne zniekształcenia posiada, ale nie mają one specjalnego znaczenia. Gdyby te poligony były koloru czerwonego, wtedy zniekształcenie byłoby bardzo istotne. Zresztą za moment Wam to zaprezentuję. Teraz do obiektu dodam materiał. Nazwę go materiał. Postać. Materiał. Wejdę do trybu cieniowanie. Tutaj mam dostęp do tablicy nodów i dodam na wejściu koordynaty tekstury. Wykorzystam siatkę UV i dodam teksturę o nazwie Checker. Wykorzystuję mapowanie UV i na obiekcie zaczynam wyświetlać teksturę. Teraz zwiększę skalę. No i widzimy, jak tekstura się na obiekcie mapuje. Jest bardzo, bardzo dobrze. Mamy równomiernie rozłożoną teksturę. Bowiem informuje nas o tym ten układ. Ale teraz zobaczcie, wrócę do trybu edycji. Włączę sobie tryb edycji proporcjonalnej. Oczywiście wyświetlę teksturę na obiekcie, bo nie miałem tego włączonego. Zaznaczę jeden z poligonów. No powiedzmy ten. I go przeskaluję. Skala. I zobaczcie. Widzicie, tam gdzie są obszary zielone, następuje rozciągnięcie siatki. A więc jeżeli by to zmierzało w kierunku koloru czerwonego, no wtedy ta siatka by była bardzo, bardzo zdeformowana. Radą na to wszystko właśnie jest stosowanie szwów i wyspowe traktowanie modelu. OK. Teraz utworzę sobie paczkę z teksturą. UV
paczka i tutaj ustawię odstęp, margines 0,05 tysięcznych. Zapiszę układ UV do pliku PNG. I to będzie tak. Postać UV rozdzielczość 2048 na 2048 pikseli. Zapisuję w wybranej lokalizacji. Teraz mogę utworzyć nową teksturę, ale już to rozciąganie wyłączę, ukryję. Dodam nową teksturę. Rozdzielczość 2048 na 2048 pikseli. Kolor wypełnienia biały. Może nie taki biały, a taki lekko szary. OK. Teraz wchodzę do zakładki Shading, no i tu po prostu usuwam tą teksturę, a wstawiam obraz tekstury. Szukam mojej tekstury przygotowanej. No i ją tu zmapuję na obiekcie. Kolor się specjalnie nie zmienił. Wracam do trybu UV. I tą teksturę nazwę postać tekstura. I ją zapiszę. Postać tekstura, też plik PNG. Zapisałem. Teraz czas na wykonanie malowania na teksturze. Jeszcze sprawdzę, czy mam tutaj wybrany jako kolor bazowy tekstura. Jest. Wszystko gra. Przechodzę do zakładki Malowanie tekstur. Włączam widoczność tekstury na obiekcie. Super się ona wyświetla. I teraz wybiorę sobie tryb wypełniania. Na moment wrócę do trybu edycji. Mam włączone zaznaczenie poligonów. Włączę sobie wtyczkę, bo ona się tu rozłączyła. O, działa. Włączę zaznaczenie poligonów. No i teraz będę mógł sobie wybierać segmenty. L, głowę, ten element zrobię. OK. Mam te obszary zaznaczone. Teraz przenoszę się do
trybu malowania tekstur i uaktywniam maskowanie. Maskowanie zostało włączone. Wypełniam wiaderkiem farby, dodaję kolor niebieski, klikam na obiekcie i te wyznaczone obszary zostały wyróżnione. Z powrotem wracam do trybu edycji. I tworzę kolejne elementy. I teraz tak. L. Maska. I teraz robię wypełnienie koloru żółtego. I te elementy zostały zaznaczone. Teraz tak. Zaznaczę sobie spodnie. I tutaj podeszwy. Malowanie tekstur. Aktywuję właściwą maskę. I zmienię kolor na czerwony, a właściwie to nie. Zmienię kolor na taki ciemnoszary. Klik. No i już mam obszar pomalowany. Teraz na koniec chciałbym tutaj na koszuli umieścić logo Blendera. A więc wracam do trybu malowania tekstur. Tutaj już maskę zdejmuję, bo wszystko ma być aktywne. I będę nakładał teksturę w trybie Stencil, ale dla pędzla. To muszę się przełączyć na narzędzie pędzel. Tutaj wybieram Stencil. Aktywuję ikonę tekstura pędzla, nowa i otwieram przygotowany plik. Z logiem Blendera. Mam to logo pokazane. Teraz prawy przycisk myszy, logo pozycjonuję względem środka obiektu, przybliżam się. Kolor biały i mogę po prostu to logo sobie tutaj nanieść. Krycie 100%. Wracam do opcji poprzedniej. Mogę już opuścić tryb malowania tekstur. Jestem w trybie obiektowym. No i mam gotowy model. Na koniec jeszcze wejdę w zakładkę materiały.
aktywuje metaliczność. I połysk. No i teraz z przyjemnością prezentuję Wam gotowy model. Model prostej, nieskomplikowanej postaci. Dziękuję za uwagę.